teraz udaję się do Dżakarty. Czeka mnie jeszcze siatka w Singapurze i będę tam na miejscu rano jutro o 9. Także długa noc kolejna przede mną, niewyspana. Ostatni tydzień mało spałem, bardzo mało spałem, no ale co? Teraz czas zaczynać wakacje. Do zobaczenia w Dżakarcie. Lotnisko powoli budzi się do życia, ja też się budzę, chociaż jestem niewyspany. Jakoś te wycieczki do Azji zawsze wiążą się z tym, że człowiek nie śpi, no ale jest pięknie i coś nowego można zobaczyć. No, to jestem w Dżakarcie. Czekam właśnie na Gojek, czyli tutejszego Ubera. Czekam tu już około 10 minut, jeszcze go nie ma, ale dzień długi, dopiero 9 rano. Idę zdobyć swój pierwszy milion. Nie będzie takie ciężkie, bo 1 milion to jest mniej więcej 50 euro. Trzeba zamienić pieniądze, kupić kartę SIM, żeby mieć internet. No i zwiedzam Dżakartę. Póki co wygląda tak. Ulica, przy której jest mój hotel. Jestem w samym centrum, bardzo blisko pomnika narodowego, muzeum. Jeszcze co do hotelu. Oficjalnie ma 5 gwiazdek, ale do standardów europejskiego to tak bym porównał bardziej, no takie solidne 3. Brzydko nie jest, no ale wiadomo. W każdym kraju inne standardy. Jeszcze co do pogody, zapomniałem powiedzieć, że jest gorąco jak diabli. Oficjalnie jakieś 30, chyba 2 stopnie albo 31, ale parno jest tak, że czuć jakby było jakieś 40. No i udało się ogarnąć tę kartę. W sumie nie jest takie proste, bo żeby w ogóle telefon komórkowy działał, trzeba zarejestrować numer e-mail, o czym nie wiedziałem. Na lotnisku wiedziałem punkty do rejestrowania karty, no ale nie myślałem, że to jest wymagane. W każdym razie po rejestracji telefonu można kupić kartę, która dopiero działa. Za 8 giga internetu zapłaciłem 80 000, czyli jakieś 4 euro. No i warto było to zrobić, bo na lotnisku podobna paczka kosztowała 300-320 tysięcy. No a teraz idę do parku. I przypomina mi to bardzo mocno wejście do największego parku w Bangkoku. Tylko tam było jeszcze fajne jezioro, nie? Może tutaj też jest jakaś woda, zaraz to zobaczę. Meczet, widać ten najbardziej znany obelisk, na który można wjechać. Może to zrobię jutro chyba, bo dzisiaj mam ochotę jeszcze pojechać sobie w jedno miejsce do południowej Dżakarty, która jest bardziej przyjazna, jeżeli chodzi o chodzenie. Da się chodzić po Dżakarcie, to tak, chodzić się da, z tym, że no jest to wszystko tak kurczę rozprzestrzenione, że trzeba się sporo nachodzić, żeby dojść z miejsca na miejsce, więc o wiele lepszą opcją pozostaje Grab albo lokalny Gojek. No i z tego będę korzystać. Definicja parku w Dżakarcie, chyba w ogóle w Indonezji całej, różni się od tej, jaką znamy z Europy. Jest park w centrum miasta w Europie, to jest z nim zielono. A tutaj jest taki mały lasek, trochę wody, no ale tak poza tym to wygląda to bardziej jak Plac de Filat, powiedziałbym, a nie park. Wszędzie beton albo coś w tym stylu, no ale dobra, nie ma co marudzić, to paramy drona.
lekka zmiana planów. Zamiast meczetu pojechałem do Chinatown i jest rozpierdółka. Takiego czegoś nie widziałem nawet w Bangkoku, chyba nawet w Saigonie. Żeby tu dojechać, zajęło to około 40 minut, 4 km. Ruch jest niesamowity, jest sobota. Ciekawe, co tu się dzieje w ciągu tygodnia w ogóle. Teraz idę coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, a potem się tutaj pokręcę. No ale dobra, myślałem teraz, że znajdę jakąś cichą uliczkę, którą się da przejść trochę i coś nagrać, ale nie za bardzo, bo cicho tutaj nie ma w tym mieście, chyba nigdy, nawet w nocy mi się wydaje, ale to też sprawdzę potem. W każdym razie teraz idę do świątyni, a te lokalne uliczki wyglądają mniej więcej tak. Trochę mi to przypomina skrzyżowanie Bangkoku z Saigonem, no i tak bym to określił. Ogólnie to hałas, takie knajpki, hałas i rozpierducha. No ale jest fajnie, coś nowego, coś innego można zobaczyć, coś nowego poznać. I za parę metrów powinienem dojść do świątyni. O, tutaj to już lepiej wygląda. Mała świątynia w Chinatown. No szczerze myślałem, że będzie trochę większa, no ale dobra, idźmy zobaczyć, co tam jest w środku. Jest to, słuchajcie, całkiem spore. Tutaj jak widać są karteczki z numerami, pewnie każdy taki numer to jest modlitwa za coś. Przed chwilą byłem w najstarszej świątyni buddyjskiej, ale tuż obok jest też katolicka, może kościół nawet, świętej Marii Fatimskiej, jak widać. No ale ogólnie wrażenie to robi takie sobie, jak mam być szczery. W sumie to się zastanawiam, którą stroną drogi chodzić tutaj, żeby mnie nie rozjechali. Czasami jest coś w stylu chodnika, takiego jak tutaj widać, ale to się też nierzadko zdarza. Są w tym jakieś dziury, także mam nadzieję, nie da się wpaść do tego. Teraz jestem w trzeciej z tych świątyń. W środku, podobnie jak w tej poprzedniej, można sobie zapalić świeczkę, tak jak u nas. Z życzeniami, czy się spełnią, czy nie, to już jest inna sprawa. No i takich pomieszczeń jak tutaj jest chyba z 5 czy 6 naokoło. Jeszcze jest jedno na górze, zaraz tam pójdę. Co w ogóle dziwne, tam typ za mną, nie wiem czy go widać jeszcze, pali papierosa. Wygląda w ogóle jakby tutaj pracował i albo pilnował tego miejsca, no i takie dziwne, żeby w świątyni palić pety, no ale może tutaj to jest normalne. To jest w ogóle niezła faza, bo w tych klatkach są ptaszki i z tego co kojarzę, no nie są do jedzenia, ale po to właśnie, żeby je kupić i wypuścić i to ma spełnić Twoje życzenie. No a co do zwierząt jeszcze, bardzo dużo tutaj jest bezdomnych kotów, niektóre w lepszym stanie, w niektórym w gorsze. Psa bezdomnego jeszcze nie widziałem i chyba go nie zobaczę, bo to muzułmański kraj. Raczej tutaj psów bezdomnych nie ma, w ogóle chyba żadnych nie ma. No natomiast kotów jest bardzo dużo, widać, że to jest trzeci świat i widać to może nie tak jak w Kambodży, ale jednak widać. Jestem teraz w ogóle na lokalnym targu, tylko że już chyba aż trochę za późno. Większość z tych straganów jest pozamykana. Można jeszcze kupić jakieś warzywa. No i klimatyczna muzyczka jest do tego. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. W sumie dopiero sobie zdałem z tego sprawę. Ale od dobrych 20 minut nie widziałem nikogo białego. W każdym innym azjatyckim mieście do tej pory, no tych białych było widać. Tutaj natomiast nie za bardzo. No ale ta ulica tutaj to jest kosmos, dosłownie kosmos. To jest potok, rzeka dosłownie ludzi, skuterów, samochodów. To wszystko wydaje się stać, no jakoś tam się porusza, ale branie teraz Ubera i jechanie nim gdziekolwiek to chyba nie za bardzo wchodzi w grę. Muszę znaleźć jakieś mniej zatłoczone miejsce, nie wiem czy to będzie łatwe, no ale próbuję.
A tutaj spotkałem pana takiego. Hi. Hola. Hola. Hello. Hi. Hola. Hi. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Jak widać, kaczki na ulicy też chodzą. Okej, czas się zwijać z Chinatown. Wracam w stronę centralnej Dżakarty. To autobus z dziećmi. Zupełnie inaczej niż w Chinatown. Chyba trzeba zrobić chilla, a wieczorem coś jeszcze ciekawego wymyśleć. A tutaj jest basen. No to czas na Dżakartę wieczorem. Miałem jechać samochodem, ale to nie ma zbyt wielkiego sensu, bo pokazuje mi godzinę 20 minut, kiedy metrem mogę tam dotrzeć w 40. Dlatego, że wygląda to tak. Tak wygląda ruch teraz. Wszystko jest zakorkowane i stoi. No i właśnie dlatego tu się chyba bardziej opłaca komunikacja publiczna, ewentualnie rower. No tylko rowerem to nie ma gdzie jechać za bardzo. I jak? A w ogóle to wychodząc na miasto zabrałem ze sobą 1 000 000. Idę przepuścić 1 000 000 dzisiaj. No, przechodzenie przez ulicę to są klimaty podobne jak w Saigonie, z tego co widzę. To jest akurat centrum miasta, centralna Dżakarta. No i żeby tu przejść, to zaraz zobaczymy, będzie zielone, czy się uda, czy nie. Dobra, zielone, idziemy. No i jakoś to działa, o wiele lepiej w sumie niż w Ho Chi Minh, no ale to dlatego, że inni też idą. Zobaczymy, jak będzie później. Pełna kultura, stoją i przepuszczają. O, ten może nie do końca, ale dobra, nie jest źle. Zasada jest podobna jak w Saigonie. Musisz po prostu iść i cię przepuszczą albo cię rozjadą. No, na ogół przepuszczają. Jestem teraz w Block M. Rzeka samochodów, rzeka skuterów, rzeka ludzi, rzeka wszystkiego. Ale ma to swój klimat. Jest naprawdę świetnie tutaj. Jak się ktoś ma zatrzymać w Dżakarcie, to bardzo polecam Block M. Teraz jestem w knajpie Lucy i mają tutaj Guinnessa z drafta. Tak się w każdym razie zapowiadał, bo tutaj jest piękny kij. Myślałem, że to jest normalny Guinness z kija, ale pan przyniósł puszkę. Wsadził tą puszkę do tej maszyny i nalał Guinnessa z puszki. No ale smakuje. Smakuje tak jak powinien. Jest świetny. To taki pierwszy kraj w południowo-wschodniej Azji, który odwiedziłem i wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie inne. Tak to wygląda. Ale co mi się podoba, przynajmniej nikt nie marudzi, że nagrywam, że coś tam z tego będzie. Także ludzie się wydają trochę wyluzowani. Ile tu się zarabia? Na miesiąc pensja średnia $260 mniej więcej. Także $260, a piwo $10 to tak trochę, kurczę, drogo. Mieszkanie na przykład płacą dużo, bo jeżeli chcą wynająć mieszkanie, to jest to koszt około $100 na osobę za mieszkanie dwuosobowe. Także kurczę, no prawie połowa wypłaty idzie na mieszkanie. No ale z drugiej strony, czy to jest różne niż w Europie? No niemniej ceny są takie tutaj, zależy na co popatrzeć. Jedzenie jest tanie, ale inne rzeczy wydaje mi się powoli tak trochę zbliżają do poziomu Europy. A to jest ten sławny Block M Mall, ale chyba go sobie odpuszczę dzisiaj. Może jutro, może nigdy, zobaczymy. No, teraz czekam na windę i jadę do mola zjeść coś normalnego, bo jak patrzę na to lokalne jedzenie, tak nie za bardzo, jak mam być szczery. Dlatego spróbuję coś co znam, czyli idę do Burger Kinga. Burger z ryżem był trochę dziwny, więc to chyba znak, że trzeba zmienić okolice i wracam do siebie w okolice hotelu. Stacja wygląda mniej więcej tak, czyli bardzo, bardzo porządnie. No i z takich innych ciekawostek to w godzinach szczytu są wagony metra tylko dla kobiet i też w metrze nie można dronem latać. W ogóle za latanie dronem w metrze jest 5 milionów, ale za jaranie jest 50 milionów. To już można sobie 10 razy dronem za to polatać. Na pocieszenie za opieranie się o drzwi jest tylko 10. A to są te checkpointy, gdzie się prześwietla bagaż. Więcej o tym powiem trochę jutro, bo doczytałem, czemu tak jest, no ale to jutro. Tak wyglądał pierwszy dzień mojego krótkiego pobytu w stolicy Indonezji.
Jutro ciąg dalszy. Skupimy się na konkretach. Lokalna kuchnia, puby, zakupy, poruszanie się po mieście i podglądanie tego, jak żyją tu mieszkańcy. Jeżeli chcecie zobaczyć Dżakartę moimi oczami, zapraszam na kolejny odcinek oraz do subskrypcji.